Więc to jest Wurlitzer. Właściwie stworzony do takich celów szkolnych. To są lata 70., a Wurlitzer zaczął nawet wcześniej, w 60. robić swoje instrumenty. Dla mnie liczą się wyłącznie te pragmatyczne względy, czyli co on mi może dać w kwestii przejrzystości brzmienia, przejrzystości akordów. Oczywiście barwa jest istotna, wydaje mi się, że ona jest, nie wiedzieć czemu, jest jakaś taka szlachetna. Przez to, że inaczej jest rozwiązany mechanizm instrumentu, zwiększa się paleta akordów tak naprawdę, jakie ja mogę tutaj zagrać. Gdy zagramy na Rhodesie, załóżmy, taką plamę dźwiękową, dźwięki zaczną nawzajem się przenikać, wychodzić gdzieś, ale ostatecznie powrócą do jednej wielkiej mazi, która właściwie nic nie mówi oprócz efektu kolorystycznego, który oczywiście można użyć. Ale jeżeli ja chcę do tego uciec, ja chcę zagrać coś normalnego, chcę zagrać na przykład taki akord, on tutaj brzmi na Wurlitzerze. To znaczy, że ja słyszę każdy dźwięk, wiem, co jest gdzie. Na Rhodesie to by po prostu nie było możliwe. Ja tutaj mogę zacząć bawić się w jakiś ruch kontrapunktu w środku akordów, jeżeli na przykład improwizuję. Na Rhodesie to właściwie ja cały ten obszar odrzucam i staram się jakoś bardziej myśleć kolorami tak naprawdę. Tutaj jest jeszcze możliwość myślenia właśnie kontrapunktycznego. Załóżmy, że chcę... To działa po prostu. Poruszałem się tylko w średnicy, to w wypadku Rhodesa byłoby bardzo nużące. Pokrętą. Ja nie używam pokrętą z tego względu, że to jest właściwie samo vibrato. Bardzo charakterystyczne dla tego instrumentu, ale mi zupełnie niepotrzebne. To do zupełnie innych utworów. Wręcz wszyscy zawsze sprawdzają na początku, jak kupują Wurlitzera, czy vibrato działa, czy jeszcze działa. Tutaj świetnie działa, ale mi zupełnie nie jest potrzebne. Także, no bo ja zupełnie inne przeznaczenie jest, myślę, takiego instrumentu w moich rękach. Może nie pomyśli producenta, że tak powiem.